zacznijmy od początku. Kiedy powstała Barcelona? Wykopaliska, ruin, grobowców i domów wskazują na to, że osiedlali się tu ludzie już 5000 lat przed naszą erą. Ale skąd wzięło się miasto Barcelona? Z tym wiążą się dwie legendy. Pierwsza z nich głosi, że maczał w tym palce mitologiczny Herkules. Druga z nich ma związek z generałem Kartageny o imieniu Barce. To on właśnie miał nazwać miasto Barcelona Barcino. Znajdujemy się właśnie na Placu Nowa, gdzie za mną znajduje się bardzo ciekawa praca katalońskiego artysty. Ma ona związek właśnie z tą drugą legendą, o której Wam powiedziałam, pochodzeniem właśnie nazwy Barcino. Ale super, mieszkańcy Barcelony mają plażę w centrum miasta. Ale czy było tak zawsze? No właśnie nie! A zmieniło się to zaledwie 30 lat temu, kiedy Barcelona szykowała się do Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. Wcześniej ten teren był opanowany totalnie przez przemysł. Do tego momentu nie było tutaj żadnej plaży przeznaczonej dla mieszkańców czy turystów. Miasto jednak postanowiło to zmienić i stworzyć piaszczyste plaże. To ogromny plus, że Barcelona ma plażę w centrum miasta, ale czy Barcelończycy przychodzą tutaj, żeby się wykąpać? Chyba nie. Bardzo lubią tutaj przychodzić na zachody słońca, pochillować ze znajomymi, zrobić jakiś mały piknik, ale wybierają inne plaże na kąpiele, na przykład Bogatel czy Nowa Ikaria, które znajdują się całkiem niedaleko. Barcelończycy też bardzo chętnie wybierają się na Costa Brava, gdzie jest mnóstwo pięknych plaż z krystaliczną wodą, więc właściwie nie ma sensu dla nich zostawać tutaj w Barcelonecie, jeżeli mają na przykład samochód. Ta plaża, Barceloneta, nie ma najlepszej opinii wśród mieszkańców z kilku powodów. Po pierwsze, często woda jest tutaj bardzo brudna, jest też dużo śmieci na samej plaży, a po trzecie jest tutaj bardzo dużo złodziei, więc bardzo uważajcie, jeżeli tutaj będziecie. Nigdy nie wchodźcie do wody, zostawiając rzeczy na kocu. A teraz przenosimy się do centralnej części miasta, gdzie opowiem Wam o najbardziej znanej ulicy w Barcelonie. Znajdujemy się na La Rambli, w miejscu, które odwiedzi każdy turysta przyjeżdżający do Barcelony. Przez lata ulica ta nabrała zupełnie innego wizerunku i stała się najbardziej obleganą ulicą w Barcelonie. Mimo że widzicie za mną sporą liczbę osób przechodzących przez tą ulicę, miejsce to ma wiele swoich problemów, o których zaraz Wam opowiem. Przez ostatnie lata tą ulicę odwiedziło miliony turystów. La Rambla stała się miejscem targetowanym typowo na portfel turystyczny i tym samym mieszkańcy Barcelony naturalnie przestali tam przychodzić. Restauracje, które przylegały bezpośrednio do La Rambli, a ich tarasy ogrodowe mieściły się już na samej ulicy, nie oferowały dobrej jakości hiszpańskiego jedzenia. Często właścicielami tych miejsc wcale nie byli Hiszpanie. Pojawiało się całe mnóstwo budek z pamiątkami, stoiska, gdzie można było kupić sangrię czy odgrzewane churros. Oczywiście jest też wiele wyjątków, ale to, co teraz Wam mówię, ma pomóc Wam wyobrazić sobie, jak ikoniczna ulica Barcelony zamieniła się w turystyczną pułapkę. Teraz, w czasie pandemii, kiedy nadal jest bardzo mało zagranicznych turystów, ulica ta została pozbawiona życia. To znaczy ludzie nadal przybywają tej ulicy, ale miejsca, które były przeznaczone dla turystów, teraz po prostu umarły. Restauracje na La Rambli nie odwiedza prawie nikt z mieszkańców Barcelony, bo ci znają dużo lepsze i smaczniejsze miejsca. Wiele firm nie otworzyło się ponownie od czasu zamknięcia w marcu 2020 roku i wiele z nich nigdy tego nie zrobi. Turystyka w Barcelonie stanowi około 15% przychodu brutto, gdzie dla porównania w Polsce w 2019 roku była to wartość nieco ponad 6%. Miasto zarabia na turystach, a kiedy ich teraz nie ma, szuka rozwiązań. Dlatego też padły słowa rządzących miastem oraz lokalnych społeczności, że należy działać. Jeśli chcemy, aby Barcelończycy wrócili, musimy zaoferować im coś, co im się spodoba i co ich zainteresuje. Wdrożony zostanie plan dotyczący kultury i obiektów w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego. Flagowym projektem tej rewolucji ma być odnowienie Teatru Principal, który znajduje się tuż za mną. Teatr funkcjonował w latach 1603 do 2006 roku, no i niestety od tego czasu jest zamknięty. Hiszpański inwestor ma zainwestować 35 milionów euro, by nadać drugie życie temu teatrowi. La Boqueria to kolejny wyjątek. Miejsce na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo turystyczne, jednak w środku jest wiele magicznych rzeczy. Dlatego też przychodzi tutaj wiele mieszkańców, lokalsów, żeby zrobić swoje zakupy. Muszę Wam opowiedzieć najpierw o historii tego marketu, bo ta sięga właściwie roku 1217. Pierwsze dokumenty potwierdzają obecność straganów mięsnych na terenie dzisiejszej Boquerii już na początku XIII wieku. Rynki te składały się z tymczasowych straganów na świeżym powietrzu. Dopiero w XX wieku market przybrał dzisiejszą już znaną nam formę. La Boqueria z pozoru wydaje się być bardzo turystycznym miejscem, ale im bardziej zanurzymy się w jej środku, tym więcej skarbów jesteśmy w stanie znaleźć. Możemy kupić tu najcenniejsze produkty hiszpańskiej ziemi. Warzywa, owoce, sery, wędliny, a przede wszystkim wspaniałe i świeże ryby i owoce morza. Spotkacie tutaj mieszkańców Barcelony i poszukiwaczy najsmaczniejszych produktów. A wisienką na torcie są bary tapas zlokalizowane w samym centrum
Bokerii. Market pęka w szwach, zwłaszcza w sobotni poranek i to wspaniały widok, jak to miejsce tętni życiem. Nawet teraz, pomimo pandemii, mieszkańcy kochają to miejsce i ciągle do niego wracają. A to dowód na to, że La Rambla skrywa ogromny potencjał, który należy jak najszybciej z powrotem uwypuklić i sprawić, by znowu La Rambla wróciła do mieszkańców Barcelony. Tej budowli za mną chyba Wam nie muszę przedstawiać i moim dzisiejszym zadaniem nie jest opowiadanie Wam o szczegółach Sagrady Familii, ale chciałabym Wam opowiedzieć trochę o ciekawostkach, które mnie osobiście bardzo zainteresowały. Po pierwsze, budowla ciągle nie jest skończona, prace nad nią trwają już ponad 100 lat i teraz szacuje się, że skończą się wszystkie prace w 2026 roku. Interesującym również faktem jest, że Antoni Gaudí nie był pierwszym architektem Sagrady Familii. Zatrudniono początkowego innego architekta, który nie spełnił wymagań co do Sagrady. Nawet jeżeli nie planujecie zwiedzać Sagrady w środku, chociaż bardzo Was gorąco do tego zachęcam, bo robi ona naprawdę niesamowite wrażenie, to musicie tutaj podejść i zobaczyć ją z bliska. Na mnie osobiście zrobiła takie wrażenie jak wieża Eiffla w Paryżu. Antoni Gaudí poświęcił się temu projektowi całkowicie i by oddać jemu hołd, jego ciało zostało właśnie pochowane w środku Sagrady Familii. Ciężko teraz to sobie wyobrazić, ale całkiem niedawno temu teren był praktycznie pusty i niezabudowany, a jedyną rzeczą, która się wtedy pięła w górę, była Sagrada Familia. W międzyczasie Barcelona zaczęła się coraz bardziej rozwijać i tym samym w okolicach Bazyliki zaczęto budować kolejne kamienice i budynki. Teren Sagrady Familii przez wiele lat funkcjonował jako niezależna przestrzeń, która nie wymagała oficjalnego pozwolenia na budowę. Nawet teraz trwają prace bez odpowiednich pozwoleń. Przez te wszystkie lata budowa nie była kontrolowana przez miejskich inspektorów nadzoru, co dziś doprowadziło do ogromnego chaosu. Dlaczego? Już tłumaczę. Sagrada nadal nie jest ukończona, a w końcowym planie zakłada się również wybudowanie głównej fasady, składającej się z ogromnych schodów. Początek tego fragmentu będzie sięgał już nie tylko samego placu, ale również ulicy Majorka. A co to oznacza? Niestety wyburzenie kilkunastu budynków i konieczności eksmisji wielu mieszkańców. Rady miejskie budynków, których dotyczy teoretyczna eksmisja, buntują się tą budową i nalegają na władzę o stosowne reakcje. A samo miasto rozkłada ręce i odwraca głowę na inne, zdaniem władz, bardziej istotne problemy miasta. Wielu mieszkańców nie zgadza się z planem budowy i demonstrują to przez wystawione postulaty na balkonach swoich mieszkań. Jak rozwiąże się ten problem? Nikt tego nie wie. Ale w obecnej sytuacji, gdzie nadal dominuje chaos związany z pandemią koronawirusa, ciężko myśleć o szybkim rozwiązaniu tego trudnego sporu. Jak podobał się Wam ten odcinek? To tylko kilka z wielu ciekawostek, o których chcę Wam tu powiedzieć. Gotowi na kolejne?